No to się doczekaliście. Idą lody dla ochłody, chociaż zimno jest. Ja lody. Aha, no dobrze. To dla ochłody, Walentynko. Pewnie zastanawiacie się, do czego takiej ilości spirytusu, ale o tym opowiemy znacznie później. Dokładnie. Więc Spirytus na bok. Spirytus na bok. To od czego zaczynamy? Potrzebujemy do tego przepisu, z którego ja korzystam, książki kucharskiej Dieta optymalna doktora Jana Kwaśniewskiego. Bo taką mamy dietę i znalazłam właśnie przepis na słodycze, gdzie potrzebujemy... Odkrycie roku. Wreszcie można coś zjeść. Tak, i coś słodkiego, nie tylko tłustego. I powiem wam, że za dużo cukru jak na to, co my lubimy, ale my Tak. podamy tak, jak jest w książce, natomiast my zrobimy to moje jajko. Nie, ja tego nie chcę, to jest za duże jajko. Dobrze. Widzicie? A to i tak jest duże. O, patrzcie jakie jajka. To chyba jest kacza. Chyba kaczę. Ja tego nie chcę. Dobra. My potrzebujemy do przepisu 10 jajek, więc 10 żółtek. Ale z białek nie wyrzucajcie, zdradzę wam sekret, co można z nimi zrobić. Dobra, jedziemy. Kochanie, wyciągnij mi, wiesz, ten. Wibrator. Ojej. Tak, właśnie tak, twój ulubiony. Mój? Tak. W przepisie Ale wtopa. doktora Kwaśniewskiego jest 100 gram cukru. Natomiast ja już próbowałam i dla nas jednak jest to za duża ilość. Kochanie, daj mi miseczkę, żebym na skorupki Dobra. miała. Pamiętajcie, musicie robić te lody razem. Dlaczego? Ponieważ. Tutaj połóż. No słucham, ponieważ, no dlaczego? Ponieważ w kupie siła. I nie tylko. Ja tu przeszkadzam. Ja tak naprawdę po to tu jestem, żeby mi spirytus nie zniknął. Tak. Każdy wie, że Klaudia to stary No powiedzmy, dobra. smarowacz gardła. Co niektórzy nas nie znają, to się muszą oswoić z naszym dziwnym poczuciem humoru. Zajebistym. My Innym. tak prowadzimy ten kanał, ale myślę, że My tak prowadzimy swoje życie. też. Ile tam jest? 4. Poza naszym dziwnym humorem można też wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć, więc zostańcie, nie opuszczajcie jeszcze nas po tych pierwszych sekundach. Ja sobie odpuszczajcie. Ja uważam, że możecie sobie iść, to my będziemy później jedli pyszne lody, a nie wy. Tak, ile mamy? 5. Lody naprawdę są dobre. To pewnie robi ta ilość żółtek. No i że są na śmietanie robione. Nie wiem, jak się właściwie normalne lody robi. Wiem, że co niektórzy z Was robią z mleka skondensowanego i chyba też śmietana albo mleko. No nie jestem pewna. Mleko myśmy kiedyś robili z mlekiem, z Klaudią, ale wiecie, wychodzą bardziej takie wodne i jakby granulki się robią. Tak. Śmietana znacznie lepiej się zachowuje jako lód, no i dodaje smaku. Pamiętajcie, to jest tłuszcz i to jest tłuszcz. Także to wszystko się ładnie łączy, no i podkręca się smak. No wiemy, 10 jajek, jest to duża ilość, ale to naprawdę jest Robi to różnicę. taka różnica, bo robiliśmy kiedyś lody właśnie Robicie dla smaka i dla zdrowia. dlatego warto spróbować. Jeżeli chcecie mniej oszczędną wersję, no to zróbcie z połowy. Nie ma żadnej oszczędnej wersji. Sprzyziemnimy albo na max, albo wyłączacie telewizor. Tak, to można już odłożyć. Monitor, coś tam. Włączacie. O, nie słuchajcie go, on jak zwykle farbi. Bredzę, wiecie, już jest godzina 17, grzeczni ludzie idą już dawno spać. Dobra, 18:30. odmierzamy. Uprzedzamy, że my dzisiaj robimy z połowy wersji, jaka jest w książce, ponieważ no, dla nas jest to za dużo, ale przez to, że dodajemy połowę wersji... Amadeusz i może niemiecki cukier, ale powstał dla Polaków. Zobaczcie, jakie pięknie wybarwione żółteczka. No, tych wam niestety nie podeślemy. No już takie, jakie jajka kupicie, takich lodów zasmakujecie. Dobra. Kręcimy kogiel-mogiel. No generalnie zaczynamy od kogla-mogla. Tak. Jak to ktoś zauważył, bardzo, bardzo mądrze, właściwie spirytus, jajko i już mamy ajerkoniak, gdyby nie ta śmietanka. Kiedyś nam wyszedł wyśmienite, prawda? raz. Tak, a później coś nam nie poszło. Może żydziliśmy na jajkach. Albo złe jajka mieliśmy. No, nie wiem, no. No nie wiem. Musimy jeszcze raz, kochani, spróbować. Koniecznie.
widzicie, to już jest gotowe. Ubijamy tak, żeby po prostu cukier się rozpuścił. I to jest taka konsystencja, no kogla-mogla. Półgęsta, co nie? Taka półgęsta. Dokładnie. W tym momencie robot już jest nam niepotrzebny. Marcin, chcesz oblizać? No jasne. No, łasuch. No, pokaż, Wolę się obrócić, żebyś ty nie rzuciła się na mnie. Pewnie też. Dla mnie to dalej słodkie. No Bardzo. ale poczekaj, śmietana dojdzie, to nie będzie takie słodkie. To dobrze. Pyszne. Jak to kogel-mogel? Bierzemy w tym momencie, dodajemy nasz litr śmietany. Długo to będzie jeszcze trwało, proszę pani? Tak, bardzo długo. A od kiedy ty jesteś kucharz tutaj nadworny u nas w domu? Ja jestem nadwornym smakorzem, proszę pani. No to ja tak, wiem. Nadworny degustator. No, ale powiedz, że lepszego nie ma, bo rzadko narzeka. Ale taki trochę francuski piesek jesteś. Wiem, co dobre. Tak, to trzeba się, Byle koglem-moglem się nie zadowolę. trzeba się z tobą tak napocić. No, jak z tobą. Oj, ja nie jestem wybredna, ja jestem wszystko jedząca. Nie o tym pocie rozmawiam. No dobrze. Dobra, rozmieszamy to. I teraz, no niestety musimy teraz dać to na palnik, na gaz czy na płytę, zależy ci co macie. I Ognisko? nie słuchajcie go. I podgrzać delikatnie, aż ta masa, no musi troszeczkę nam zgęstnieć. Musimy odczekać, aż wystygnie i w tym momencie dopiero dajemy do maszyny albo do pudełeczka i do zamrażarki. Ale Klaudia Więc- jeszcze wszystkiego nie powiedziała. Aha, wiem. Magiczny składnik. Tutaj. Marcin, wiadomo, głodnemu chleb na myśli. Spirytus. Spirytus. Jak sobie flaszki nie dziabnę rano, to do prat na obchód nie idę. Spirytus. Dlaczego dodajemy spirytus? W przepisie oczywiście go nie ma, dajemy tylko kapkę. A co to powoduje, Marcin? Nie zbryla się i lepszy jest bardziej taki smooth, nie wiem jak to będzie smooth, taki gładki. Gładki, aksamitny. I aksamitny, ale Klaudia, to później. Najpierw podgrzej Tak? i to dodajemy No już dobra. jak dodajemy Tak. w maszynie. I Masz przede rację. wszystkim się tak szybko nie zamraża, przez co właśnie robi ten... Powiem wam szczerze, my nie wiemy czy ten spirytus to jest tylko do maszyny, jak się ma maszynę, bo tam jest takie śmigiełko, które się kręci i po prostu to cały czas miesza i Może, chłodzi. tak. A nie wiemy, czy to jest potrzebne, jak wrzucacie do zamrażarki. Ale w zamrażarce wam też powiemy, co trzeba zrobić, także cokolwiek nie będziecie mieli, będzie dobrze. Ale pychotka. Jeszcze muszę bardziej to rozmieszać, widzisz? Nie rozumiem. Ale to rozmieszasz... Tak, ale to teraz. Weź mi pomóż, weź mi potrzymaj trochę. No ale ja nie widzę, co ja robię. Co ja mam sobie twarz wymyć? No. Się wpierdzielił. Bo po co dwie osoby do roboty jednej? Dasz radę? Nie. Ja i tak zrobię niedokładnie, żeby później móc wylizać palcem. Wiedziałam. O to ci chodzi. No raczej. Już nie o to, żeby się z tobą całować. Tak. O, widzę, że nasz Amber też to usłyszał. Też skrobanie miski. No i co mi zrobiłeś? I będziesz oblizywaną łyżką teraz? Myj ją. To masz palca sobie wrzuć. A ja nie chcę palca wrzucić, mi łyżka jest potrzebna. No. Na razie. Podziel się z Ambrem. To Amberko. są najlepsze lody. Dobrze, no i niestety teraz pozostaje nam grzanie. Tylko ja dałam w tym momencie na 7, żeby mi się to troszeczkę to szybciej rozgrzało. Później oczywiście zmniejszcie palnik czy ustawienia. No i tak musicie obserwować. Ma się to zagęścić. Później odstawiamy, żeby wystygło i czekamy na kolejne etapy. Marcin, ciszej. Ale nie mogę się opamiętać. No widzicie, jaki łasuch? Całego ryja tam włożyłem, a nie palca.
No dobra, mieszanina już chyba gotowa, już jest tak zgęstniało. Ja w tym momencie odkładam. Pamiętajcie, żeby cały czas mieszać. Cały czas. Tak, wy nie chcecie zrobić jajecznicy. No i teraz czekamy, aż ostygnie. Teraz musi to ostygnąć i to jest najgorszy etap zaraz przed mrożeniem. Kochanie, obiecałeś mi, że zrobisz mi te przejściówki. Już tyle czasu Cię proszę. I co? Przecież ta maszyna dopiero jest z nami od tygodnia. No dobra, no nieważne. No i zobaczcie, produkt już prawie gotowy. Teraz wkładamy do zamrażarki, znaczy do naszej maszyny. Jeżeli nie macie, to przelewacie to oczywiście do pudełeczka. I pamiętajcie, dobrze by było, jakbyście to tak co 2-3 godziny może nawet wyciągnęli. Tak przynajmniej chociaż raz, żebyście zrobili. I jak macie taki Mikser. co To ja co mieszałam no. wcześniej, to tak przemiksować to po prostu. Żeby się po grudki 2 nie godzinach, porobiły. Żeby te grudki się nie porobiły. Czyli wy normalnie do zamrażarki, my tutaj mamy po prostu taką zamrażarkę z mikserem. No to zdrówko. Nie, i my dajemy 2 kapselki spirytusu właśnie po to, żeby nie zamroziło się za szybko, bo ta maszyna potrzebuje takiego po prostu smarowania, że tak powiem, no żeby za mocno nie zmroziła. Nie wiemy, czy to ma... Dwa? Ile dawałeś ostatnio? Ja ostatnio dawałem 1, a możemy spróbować z 2. Chyba. Tak? Nie, wydaje mi się, że wystarczy, żeby to nie było takie, wiesz, za bardzo. Dobra, no to w takim razie 1 taki kapsel spirytusu. No. I to naprawdę robi to, że to się po prostu dłużej nie zbryla i przynajmniej w maszynie fajnie to działa. No my będziemy to pewnie z godzinkę sobie kręcić, u Was zajmie to pewnie kilka godzin w zamrażarce. Tak, więc widzimy się prawdopodobnie rano na degustacji. Do zobaczonka. Przyszły płytki, no niektóre bez kartoników, ale to wiedzieliśmy, widzicie? Bialutka płytka. Taka to jest błyszcząca. Nie wiem, czy to będzie widać. I tutaj mamy płytki takie piękne, wzorzyste. O, widać nawet, nie? Dobra, będziemy pokazywać na ścianach. Kurki się wypasają. Popatrz, jaka piękna pogoda. Staw nam się tak zapełnił, powiem Wam. To jest tylko to, że nie ma deszczy. On trzyma pięknie wodę, tylko musi zacząć padać. I nawet z góry, z pola nam tu ściąga, bo my mówiliśmy na początku Wam, że mamy takie jakby źródełko nam z boku wybija i tam dalej też wybija źródełko za panelami. Dalej na tamtym innym polu. No lód jest ostry. No po minus 10 musi być ostry. Ale popatrzcie, jak jest wysoko. Dostaliśmy taką fajną poradę od Amadeusza. Sobie teraz ostatnio przyjemnie rozmawiamy. Właśnie odnośnie tymianku, oregano i drożdży pastwiskowych. Przepraszam, drożdży paszowych, pastwiskowych, głupi ja. I sobie zacząłem czytać o tym wszystkim. Znaczy oregano i tymianek to ja wiem, bo jakby w koksidionie my wiemy, że to jest koncentrat właśnie z oregano i tymianku. I no to więc wiedziałem, że to od razu zastępstwo, to od razu mi podeszło, ale o na przykład drożdżach nie wiedziałem, że mają bardzo dużo białka. I właśnie Amadeusz nam mówił, że jego kurki się tak uzależniły od tymianku, oregano i drożdży. Mówi, że raz paszę przez przypadek zrobił bez, to skubane nie chciały jeść. Mówi, tylko dorzuciłem, od razu góry się zjawiły. Ale to Także znaczy, coś w tym że jest. potrzebują. Kurki też nie są głupimi stworzeniami. Oczywiście. One wiedzą, co potrzebuje w danej chwili, prawda? Sami wiecie, jak nam mówicie na przykład, że macie jakieś tam zioła posadzone i rośliny wszelkiego rodzaju i Tak. że kura wszystko przetworzy i ona wie sobie, ile dziobnąć tego wrotyczu, żeby się nie zatruć, a żeby sobie podkurować żołądek. Także taka, powiedziałbym, kura to takie trochę jak koza, nie? Wie, co zje. Tak, Żeby koza było zielarka dobrze. i kura tak samo, no Ale- to też... Ale odwaliłem, wiecie, fuszerę, bo woziłem cały ten kompost, no po kurach, tą słomę z baraku i po królikach, co sprzątałem tam, a to śmierdzi. Więc dlatego musimy kompostownik zrobić, kochanie, w innym miejscu. Nie, no tam nie Na będzie pewno- kompostownika. nie, tam nie Przecież będzie. Pamiętasz, już raz tak zrobiliśmy i durny Tak, znowu ale wiesz, o zawiozłem, co bo chodzi? blisko. Tam z tyłu akurat przed tobą, a z tyłu za mną są południowe wiatry, czyli z tyłu Tak. za tobą teraz. Nam w plecy teraz dmucha. Non stop tak nam dmucha generalnie i czasami stamtąd. Tak, to są ale po- generalnie ciągle na To chałupę leci. południowe, od Świeradowa nam wieje O, ciągle. Fuj. No, Co z tym zrobić? Trzeba będzie to... ja wiem, co z tym zrobić, na kupę ale i daj mi zakryć. wyzdrowieć i po prostu ja to zrobię. Ja już wiem, co z tym zrobić.
się dzieje? Ja nie, tutaj nie schodzę, bo to się... Kochanie, obiecałeś nam morsowanie. No ale to jak się ja mam przez to przebić? No, musisz przeręble zrobić. Ja ciebie przerąbię. Ja. Marcin, Marcin, Marcin. No, odważny Co? świat należy. Nie, jestem jak Jezus, który Dalej, chodził po wodzie, patrz. dalej, dalej, dalej. Jednak nie jestem jak Jezus. Ojej. Ale popatrz już ile się roztopiło na górze, ale to jest gruba warstwa, no tak jak było minus 10, to przywaliło. O, Juniu, moje skarbie. Ty to jesteś wspaniały pies. Wspaniała. Chodź, chodź, robaczku, za nami. Chodź, Azjutka. Widzicie, drożdże? Zaraz zrobię mieszankę dla kus i owiec, a później będę robił nową paszę i właśnie już będą drożdże, tymianek i oregano dodatkowo. Ale najpierw kozy. Dużo dodatek jest selenu, magnezu, jakichś tam innych rzeczy, więc będzie bomba. Dzień dobry, pięknie się. Chodźcie, tato ma dla was coś specjalnego, co w ogóle nie planował wam dawać, ale ponieważ przyszły drożdże, to was porozpieszczam. Wieczorem może też dostaniecie, a może nie. Chodźcie, chodźcie, gamońcy. O, już się do wiadra pchacie. Wiecie skąd jemy, tak? Zabijanie się. Zabijanie się. A jedzonko. Tak, wszędzie jest lepiej, tylko tam gdzie ty nie stoisz jedna z drugą. Noż co za wy jesteście barany jednak. Za przeproszeniem dla baranów. Muszą dostawać, bo jest zima, chcemy, żeby troszkę miały ten. Poza tym to są matki, mówiliśmy, że tych mięsnych nie będziemy pasz dawać, no chyba, że w zimie, no nie wiem, to jeszcze jest do ustalenia. Pewnie, że mają dużo siana i dostają tylko jako pokarm, ale stwierdziliśmy, że skoro to są matki, teraz są w ciąży, muszą mieć białko. Klaudia długo jeszcze? No Od to wczoraj czekam. A to nie spałeś całą noc? Nie no, czekałem na loda. Na lody. Lody. Dlaczego mówi się loda, jak dostanę loda? Dobra. Zobaczcie, co my tu mamy. Widzicie? Efekt końcowy. Tak wyglądają nasze lodziki. Żółciutkie, żadnej tu kurkumy nie ma. To No. jest właśnie te żółtko, co nie? Całe. Tak. Ta ilość tak. żółtka. No spróbuj, no. I co? Nie no. No i jak? Dobra, już wiem. Pamiętacie, mówiliśmy, że 100 gram cukru powinno się używać. Myśmy dali 50, nie dawalibyśmy 50, dalibyśmy 75. Tak? Jednak spadek, wydaje mi się, ze 100 na 50 jest zbyt drastyczny. Są smaczne, są słodkie, ale już bardzo, bardzo lekko. Jednak śmietanka je mocno... Chyba tego. tak, faktycznie. Tamte były stanowczo za słodkie, natomiast... Ale tak, 50% mniej to jest natomiast przesada. tutaj chyba bym dołożyła te 25%. Tak jest. No. A co? Czekoladkę chcesz, tak? No dobrze. Czekoladkę No ale wiesz, że wszystkiego nie zjemy od razu. zjemy. Nie można tyle. Tutaj tam jest odpowiednia gramatura, ile możesz zjeść. Ale my nie mamy książki przed sobą i nie znamy tej gramatury, więc możemy wcinać. Jakbyśmy znali, to byśmy nie mogli. Widzicie, jaki to jest pasipszy? Już nie jeden z Was widział. O, Marcin, dobrze Ci idzie. To są zapasy na wojnę tłuszczu. Ewentualne przypadki jakieś dziwne. Lody są naprawdę takie aksamitne, tylko za mało słodkie. Nic więcej bym nie dodała. W przepisie dr Kwaśniewski mówi, jeżeli dajecie 50% gramatury cukru, możecie później dodać jakieś owoce. No tak, na coś za górę. coś. Albo polewę czekoladową. To Wam rekompensuje te węglowodany, które wcześniej zabraliście. I mówiliśmy chyba, co nie, że jeśli nie macie takiej maszynki, która to miesza, to tam raz na jakiś czas, tam nie wiem, co 30, co godzinę, wyciągnijcie te lody i normalnie Nie, mikserem. co 2 godziny. Ale w innym co dwie- przepisie było co 30 minut, to nie wiadomo, które Nie, prawdziwe. to wydaje co 30 minut, nic Ci się nie zrobi za 30 minut w zamrażarce. Ale żeby kilka razy przemieszać,
Tak. Wtedy będą bardziej takie napuszone i tego. No to panie i panowie, na walentynki, czyli jutro, tak? Dzisiaj chyba 13, tak? Do dzieła. Róbcie lody. Dzisiaj 12. A 12, tak? Eee. O, to ja nawet nie wiem kiedy. Wiecie, no, my w ogóle z Marcinem to my nie obchodzimy walentynek. Kiedyś jeszcze jak byliśmy za łebka, no to... Kiedyś jeszcze jak człowiek Tak. się kochał nawzajem, to myśmy się kochali nawzajem. Ci patrzę. A teraz po prostu już siebie nie zauważamy, no chyba, że konsumujemy lody. Dobra, pudło stare. Nie o to chodzi. Jak kiedyś jakoś to się do walentynek podchodziło, no bo wszyscy robili walentynki, to no... Szczeniak to też myślał, o nie wiadomo co to za święto. Z czasem później człowiek dojrzewa, zmienia nam się filozofia i nie traktujemy tego poważnie. Nasza filozofia generalnie jest pokichana, bo my nawet urodzin czy imienin nie obchodzimy. Nie widzimy żadnego sensu obchodzenia urodzin. No, ale Bo ja- na tych na urodzinach, jak było za dzieciaka fajnie, to teraz zawsze jak idziemy do kogoś na urodziny czy coś, to o Jezu, tak szybko ten czas zleciał, o następny rok, o to, i zawsze standardowy tekst. Do kogo byś nie poszła, to zawsze poszedł? 10 lat młodsza. Idziesz do 50 lat, no popatrzcie, dopiero 40 mi stuknęło. No to po co to obchodzicie, jak się wstydzicie swojego wieku? My się nie wstydzimy swojego wieku, dlatego nie obchodzimy własnych... Ale ja znowu szanuję innych, jeżeli obchodzą, składam im życzenia. I tyle. Nie to chciałam powiedzieć, kochanie. nie no. Nawiązanie... Jasna sprawa, że jesteśmy grzeczni, dobrze wychowani, natomiast Ty nas nie. się to nie tyczy. Ty nie. No bo co będę kłamał? No dobrze, no ale no, ja mówię o sobie. Kłamiesz? Nie, że ja szanuję innych, jak Nie, ty mają kłamiesz obchodzą. innym. Nie kłamię ich, ja nie obchodzę swoich urodzin. Bo uważam, że po prostu... No ale idziesz do nich i Tak. ojej, Nie robię ojej. Nie? To co Jeżeli- robisz? Oblewasz ich wodą? Wiesz co? A co się robi na urodziny? Celebruję z nimi. No, Ale co? Jeżeli ktoś obchodzi te swoje święto narodzin i tak dalej i się no, cieszy To nie jest i jego- chce zaznaczyć... To nie jest jego tak- święto, tylko jego matki. No to zwij jak zwij, Boże, jaki ty jesteś upierdliwy, ja pierdziule. I się cieszysz, tak się cieszysz. No. Nie, słuchaj, odpływamy. Chodziło mi o walentynki. Po prostu szanujcie się, kochajcie każdego dnia. Nie, że to by był ten jedyny szczególny raz w roku 14 lutego. Masujcie te swoje kobiety, żeby dobrze wyglądały. Jeśli nie chcecie rękoma, to przynajmniej szczotką od włosów. Nie, to nie to święto? Ty już zjadłeś lody. Ty już nie będziesz jadł. Masz obsikałaś. Wiem. Ty już się najadłeś. Dbajcie o siebie codziennie. Pamiętajcie o sobie, zwracajcie na siebie uwagę, głaskajcie się, dotykajcie, całujcie, nawet mimochodem. Fajnie się obetrzeć o osobę, którą się całe życie kocha. I tyle. Nie ma tutaj jakichś specjalnych... Powiedzcie miłe słowo każdego dnia. Chociaż jakąś błahostkę. Chociaż zamknij się. Zaraz naprawdę coś Ci powiem. Wiesz? Oczywiście nie bierzcie z nas przykładu, bo my nie jesteśmy dobrym przykładem. Nie. No, ale wiesz co? Zaraz Ci naprawdę balnę. No. Ale obiad będzie? Nie będzie. Jak to? A to już widzicie? następna przedżołądek groźba? do serca już mnie bierze pod haczyk, a obiad będzie. No to walentynki, będzie. ale walentynki. Wszyscy będą jedli, jak tylko nie my. Ty zaznaczyłeś? Dzisiaj 12. Jeszcze 2 dni czekasz do walentynek. Więc dzisiaj nie ma obiadu. Tak się załatwiłeś. Nie załatwiłeś tak naprawdę. Dobrze. Kończąc temat lodów, bo to już wystarczy. Tak. Chcielibyśmy powitać przede wszystkim wszystkich serdecznie z naszych stałych widzów, z którymi jesteśmy już 7,5 miesiąca. Ale zleciało, naprawdę. Także witamy Was. Chcieliśmy Wam podziękować za to, że Serdecznie. ciągle jesteście z nami. Dzięki za wytrwałość. Za wytrwałość, że jakoś Cierpliwość do nas. nie nudzicie się nami. Dajecie nam wspaniałe komentarze, które mobilizują nas do pracy i żeby coś tam czasami ciekawego wynaleźć, czasami coś mega nudnego, ale tak jak to w życiu, zawsze musi być w ten sposób. Amplituda, dokładnie. Za wiele komentarzy, które coś wnoszą w nasze gospodarstwo. Wielu z Was po prostu się zna i jest jakby tak, no już można powiedzieć, bardziej z krwi i kości. My A to jesteśmy większe tacy doświadczenie. teoretyczni plus, jak mówiliśmy, i podpowiadacie. Nie wszystko będziemy stosować, niektóre rzeczy będziemy na pewno stosować, niektóre zmieniliśmy zdanie.
fajnie, bo dyskusje, nie martwcie się, nigdy nie piszcie, jak nas krytykujecie w sposób oczywiście kulturalny, Tak. ale tylko kulturalny nas krytykujecie, bo takich niemiłych osób mieliśmy naprawdę, nawet na jednej ręce nie zliczymy, więc znaczy to właśnie Inaczej. jedna ręka by wystarczyło, czy mniej. Przyjmujemy krytykę, jeżeli nie są jakieś osobiste wycieczki, to Jasna sprawa. Jeżeli w kulturalny sposób zwracacie się do nas, my tak samo... Nawet średnio kulturalny. Jesteśmy mocno odporni. Wiecie, to się wyczuwa, jak ktoś pisze, czy chce dopiec i chce koniecznie postawić na swoim, czy ktoś chce nie jesteśmy tacy, jakby że- coś podpowiedzieć. I Tak. my naprawdę lubimy to słuchać, Jeżeli nie mamy z tym my problemu. mówimy z Także nie naszego bójcie się. doświadczenia tutaj, dlatego nie chcemy za wszelką cenę kropki nad i przywalić. Oczywiście, Po my też prostu możemy się mylić, Za każdym ale się nie razem mylimy. Mówimy, że to jest my, to co my zastosowaliśmy, to co my zrobiliśmy i Jak to nam u nas wyszło. działa, dokładnie, dokładnie. I tyle, a nie, że to jest remedium na... I prawda absolutna. Tak. Prawdę absolutną to ja jeszcze nie poruszyłem. I kiedyś dojdę do tej prawdy absolutnej, ale Klaudia mnie ciągle wycina. Ty, poczekaj, wiesz co, wezmę jej do zamrażarki. Mam całe mokre ręce, a spodnie nawet nie zobaczycie. To nie- Poczekaj. Popsikała się, taka jest prawda. Ale jak ona to zrobiła w ten sposób, nie wiem. Poczekaj, wezmę ręcznik, tylko wytrę się. Także świetna sprawa, że możemy sobie porozmawiać. Jak wiecie, lubimy odpowiadać na komentarze, pewnie wielu to już zauważyło. Może jesteśmy lekko nadgorliwi, sami nie wiemy. Natomiast tak nam się wydaje, że stajemy się jakąś tam grupą i na ile możemy, chcemy tą grupę wiązać. Nie można wiązać tylko, żeby do Was przez monitor, wiecie, nadajemy i nagle znikamy. No, wydaje nam się, że grzeczność wymaga jakiejś odpowiedzi, jeśli już do nas piszecie. I bardzo nam się to podoba. No chyba takie są jakieś zasady. Przynajmniej to są nasze zasady. Na razie jak dajemy radę. No i teraz następna bardzo ważna rzecz. Witamy nowych widzów. Siema. Klaudia, Siema. Marcin. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie. Zależy jak mam tam, my to jedno. Zależy jak śpimy w łóżku. No, teraz on śpi na mojej połowie. Tak, bo więc ja chyba stwierdzi. jestem Klaudia. Dobrze, witamy. No. Witamy. Bardzo wielu Was dołączyło do naszego grona. Jest. Sami wiecie, jak kanał się rozwinął szybko w ciągu tych 7 miesięcy. No jest nas już prawie 5000 osób, także Tak, o kurczę. ale może co niektórzy tak dogłębnie nas nie znają, to oczywiście odsyłamy do naszych pierwszych filmów. My w a jak skrócie- Wam się nie chce, w skrócie to W skrócie o jesteśmy... sobie coś teraz powiemy. Tak. Klaudia niech powie, bo Klaudia zaczęła ten kanał, jak pamiętacie, to był jej pierwszy O! debiut, był Ojej! tylko z Klaudią. Tak, Stary nerwowo nie dał rady. Nie chciał przyjść do kamery. No, tak się cząsłam. Musiałam sama się podzieć, ale zresztą widzieliście, tu poprawiam się, tu się Nerwowa. tam... I ona nie była na żadnych, wiecie, jakichś wspomagaczach. Nerwowa się zrobiła ale wiecie, dziewczyna. no, niczym nie miał wtedy obycia z kamerą. Dalej nie ma. Zresztą dalej nie mam. Ale zaakceptowaliście, więc nam łatwiej. Tak, więc idzie jak idzie. No, więc jesteśmy parą mieszczuchów, którzy 2 lata temu, czy już więcej, nawet chyba 3 lata temu wyprowadzili się z miasta. Nigdy nic nie mieliśmy wspólnego. 2 lata. My wyprowadziliśmy się z miasta, Klaudia 4 lata temu, jak z Anglii wróciliśmy. I 2 lata temu wprowadziliśmy się z miasta na wieś. O Jezu, ale wiecie co, już rachuby, no to już mnie... Logika męska, co bardziej- nie bardziej to umiem Tak, poszufladkować. tak. No i po prostu byliśmy zmęczeni życiem w mieście, chaosem, pracą, z ogólnie tym wszystkim natłokiem informacji. Nie podobał nam Nie się podobał system, nam- nie podobał nam się co widzimy, nie podobały nam się zmiany, jakie widzimy w społeczeństwie. Fakt, że mieszkaliśmy w Anglii, ale wychowaliśmy się w dawnych czasach w Polsce, jednak teraz też u nas się to psuje, zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę. Natłok tego zachodniego myślenia jakby zmienia społeczeństwo. My jesteśmy starszej daty, nie podoba nam się to i nie uważamy, że to idzie w dobrym kierunku. Postanowiliśmy własny... Tak, chcieliśmy trochę ciszy, spokoju, zwierzątek, chcieliśmy poobcować bardziej z naturą. I z Bogiem. I ze sobą. Chcieliśmy spokoju, aby móc kontemplować życie, zastanowić się, na czym to wszystko polega, jakie są wartości uniwersalne w życiu, a nie tylko dorabianie się, co teraz jest takie modne i ten wyścig za bycie, im więcej mam, tym Zawsze. większym jestem. Tak, no my Nam to już nie żyjemy, odpowiada. wydaje mi się, że skromnie. Mamy 30 m2, chociaż na początku nasze zamierzenie było na normalny dom, jednak Mamy na niego pozwolenie, Tak. miał być wybudowany ze słomy gliny 140 m2 domek.
Natomiast spotkały nas czasy takie, jakie Was spotkały. Ceny poszły tak do góry wszystkich materiałów budowlanych, że nawet to, że ja robię wszystko sam fizycznie z Klaudią, jakby musielibyśmy zacząć posiłkować się kredytem, a raz, że nie wiemy, czy byśmy dostali uczciwie, mówimy, ponieważ myśmy z zagranicy zjechali, więc Na pewno tutaj nie mamy żadnej nie historii mamy kredytowej. A dwa, nawet jakbyśmy dostali, no to musielibyśmy spłacać kredyt, a tego tak. nie chcemy, więc to jest taka... Musielibyśmy iść do pracy, a to po prostu by się... Zniwelował, tak bez sensu, stanęłoby na tym samym, tylko w Polsce. Tak, a nie o to chodziło. Chcemy rozwijać gospodarstwo, w tym momencie wiemy, że YouTube jakby jest pozytywnym takim w naszym życiu jakby miejscem czy epizodem z wieloma właśnie fajnymi ludźmi przez ten YouTube poznajemy, więc jakby nam się to podoba i to wszystko i chcemy to kontynuować i rozwijać. Czyli zwierzątka, małe gospodarstwo, YouTube i to będzie nasz sposób na życie, dopóki nie stwierdzimy, że nam się znudziło i będziemy szukać czegoś innego. Tak, albo tam kręgosłupy nie strzelą. Albo kręgosłupy, oj, z tym trochę jest. Ojej, Człowiek więc- niezahartowany w takiej robocie, to... dzisiaj Marcin, to już drugi dzień, tak? Dzisiaj drugi dzień już narzekasz na kręgosłup, Wiecie co, to nie jest łatwy kawałek chleba, to musicie wiedzieć... Przede wszystkim jak człowiek robicie nanosi. wszystko samemu, jakby na taką skalę. Tak, ale są fajne, naprawdę pozytywne rzeczy. No widzicie, jakie te zwierzaki są zajebiste. Widzicie, ciągle się człowiek kizia-mizia, Zaraz- Marcin masuje baraninę. Klaudia zaraz pokaże, jaki przed sekundą nagrałem filmik, jak się fajnie... Wreszcie kaczki, ale kaczek nie nagrałem, ale gęsi weszły wreszcie do stawu, bo woda się podniosła masakrycznie dużo No to- i weszły, zaczęły się kąpać, to pokażemy. Także pokazujemy, dla nowych widzów cały czas, pokazujemy Wam życie ludzi, którzy całkowicie postanowili zerwać z przeszłością, typu nasze przyzwyczajenia, miasta, wakacje co roku, coś tam, takie typowe miejskie życie. Postanowili się czegoś od początku nauczyć, własnymi siłami wszystko robią. Wcale nie byliśmy tak bogaci, żeby bawić się jakby wieczność. Nie widzimy potrzeby jakby ciśnięcia na siłę, nie uważamy, że jesteśmy tym, co mamy, tylko jesteśmy, jacy jesteśmy i chcemy to jakby Wam troszkę przekazać, że można być szczęśliwym. Tak, życie jest tak krótkie, to Wam się wydaje, że macie przed sobą nie wiadomo ile lat. I ile musicie zbierać, wiecie. Jeden dzień może Wam się wszystko odwrócić do góry Oczywiście. nogami. I to Myśmy naprawdę zbierali liczą- masę czasu na ten moment Tak. i popatrzcie, co się stało i nagle nasze pieniądze Tak. były kilkadziesiąt procent mniej warte. Ale minęło masę lat naszego Nie życia. to się liczy. Nie to się Naprawdę liczy. nie to się liczy. Wielu na pewno z Was rozumie, ale może Liczy warto i tak się to przypomnieć. Tym, kim jesteście, z kim przybywacie, kim się otaczacie, Co czytacie. z jakimi ludźmi przybywacie. Bo pamiętajcie, w tej ostatniej chwili to możecie być sami, a możecie mieć grono osób, które Wam poda herbatę, więc to jest najważniejsze. Akurat my na to nie Bądźcie liczymy. dobrzy. My jesteśmy akurat, ale mamy mnóstwo znajomych, tylko mieszkamy daleko. No właśnie, to jest takie dziwne, mamy bardzo dużo znajomych Was i dookoła. generalnie- Myśmy uciekli z miasta, więc nasi znajomi są w mieście. Tak, ale nam to nie przeszkadza. Nasza nie filozofia przeszkadza. życia nie opiera się na strachu, co to będzie, tylko na optymizmie. I obiecujemy, o dziwo, ale możemy to obiecać, bo my już to widzimy, że mimo też czasami mamy nerwa na jakieś rzeczy, bo coś nie wyjdzie, coś się złamie, człowiek chory, zmęczony, wiadomo jak to w życiu, ale zobaczycie, że odzyskacie życie, odzyskacie kolorowe sny, odzyskacie tak jak zeciaka, będziecie się cieszyć jakimś listkiem, który ładnie wygląda, czymkolwiek, bo nagle człowiek więcej widzi. Uciekajcie od bodźców sztucznych, idźcie na naturę, dajcie sobie czas, dajcie waszym dzieciom czas. To po prostu tego nie oglądajcie. Znaczy, w cudzysłowie, to jest monitor, ale mówimy o telewizorze. Klaudia, wycinasz nam widzów. Właśnie to spadek. Nie, zostańcie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I celem naszym jest osiągnięcie jak największej samowystarczalności, poznaniu wielu zwierzątek, bo jeszcze nie mamy wszystkich, które byśmy to chcieli. To jest bardzo takie głębokie słowo. Jak i największej, ale sensownie, wiecie, nie rezygnujemy z pralki, z suszarki, z ciepłej wody. Nie chodzi nam znamy permakulturę, wiele osób o tym pisało, będziemy stosować jak my to uważamy. Uważamy, że też nie ma co łatkować pewnych rzeczy. Tak, na pewno nie
osiągniemy Ale samowystarczalności. my nie chcemy osiągnąć. Chcemy No, żyć wygodnie, sensownie, Tak. z przyrodą, z wieloma jeżeli w zwierzątkami. 50% to Pewnie. i tak będzie, uważam, sukces. Sukces, pewnie. Bo ani oleju, ani takich no, pewnych rzeczy no, nie jesteśmy w stanie Nie, wyprodukować. przede wszystkim my nie siejemy zbóż, żeby z nich jakieś tam oleje robić. Bądźcie trochę elastyczni, barter. znajdźcie swój złoty punkt, środek, w którym się dobrze czujecie i go tam pielęgnujcie i bez stresu. Chcieliśmy również bardzo, naprawdę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas pomagają nam tutaj w tym gospodarstwie, finansowo, w tworzeniu tego kanału. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, ponieważ nasze źródło dochodu oczywiście to jest tylko Oszczędności. oszczędności No i to to, co tutaj gospodarstwo. wyprodukujemy. To taka, I dlatego wiadomo, że mamy jeszcze jajka, że będziemy mieli broilery, że kiedyś tam dojdzie baranina, ale do tego czasu utrzymujemy się po prostu, troszeczkę YouTube nam teraz zaczął pomagać, no i wy. I dlatego naprawdę dziękujemy za każdą wpłatę. Ale również dziękujemy Wam za te komentarze, za oglądanie reklam. Bo to Wszystko się dodaje i nam pomaga. Wszystko do kupy bierze. Właśnie. No. A mamy jej dość dużo tutaj od zwierzaków. Ale zmęczony człowiek z siebie. Tak. Słuchajcie, nie wiem czy widzicie nasze liczby jakie są, już prawie zbliżamy się do 5000 i tak sobie pomyśleliśmy z Marcinem, że może live'a zrobimy. Jeszcze nie wiemy jak to technicznie ogarnąć. Znaczy ja nie wiem, jemu to zostawiam. Nie no co, chyba włączasz kamerę i jakoś Chyba coś tak, tam. ale nie wiem czy tam trzeba coś ustawiać czy nie. Cały problem w tym wszystkim jest to, że my nie mamy kamerki takiej komputerowej, więc trzeba będzie ten cały sprzęt, którym nagrywamy, w jakiś sposób ustawić do komputera, żeby to się... Ale podobno widziałam na YouTube jakieś filmiki, że tak robią, więc chyba sobie poradzimy. No dobrze, zastanawiamy się jeżeli będziemy mieć 5000, myślę, że to wkrótce nad live'em. Jeżeli macie jakieś pytania, co uważacie na ten temat? Myśmy już wszystko powiedzieli, ale... My dużo już powiedzieliśmy, ale wiecie co, my mamy coś w głowie i uważamy, że to już jest dla Was jasne i czytelne. No jasna sprawa, właśnie o to chodzi. Mogą być jakieś, niejasności, więc zapiszcie sobie, zastanówcie się, czy chcecie z nami porozmawiać. Jeżeli myślicie, że to dobry pomysł. Zadawajcie dużo ciekawych pytań natury wszelkiego rodzaju filozoficznej, jakiejś takiej życiowej, o króliczkach, o kurkach, co my możemy, Albo jeżeli to macie Wam plany przypomnimy. na gospodarstwo, jeżeli chcecie wyjechać, albo szukacie czegoś, wszelakie, prawda? Możecie nawet o finansowe, może nie będziemy tyle się liczbami dzielić, bo to nie o to chodzi, co możemy Wam w jakiś sposób przybliżyć, jak my kalkulowaliśmy, czy to się uda, czy to się nie uda. Ale to wszystko to wszystko na live. Tak, to od waszej bujnej wyobraźni zależy, o co się spytacie. I też rozmiarów żadnych nie podajemy, ani lat, bo nie pamiętam. Ja zawsze muszę na palcach liczyć, bo jak się, wiecie, od już 10 lat nie obchodzi urodzin, to wcale nie jest takie proste się okazuje. Można zapomnieć, kiedy się urodziło. No to dzisiaj by było na tyle. Dziękujemy Wam za uwagę i smacznego życzymy przy konsumowaniu. Do następnego tygodnia, a live się pojawi, kiedy się pojawi. No, jak będzie piątka, to będzie live. Albo nie. A Ty masz skakać do stawu. Na piątkę już powiedziałem, że będę skakał do Nie stawu. nie wiem, czy my takie obietnice, bo wiecie co, my czasami Wam obiecujemy, a później... Wiecie, jak to jest obiecanki, cacanki, Wywiązujemy się, tylko że później, jak sobie przypomnimy. Nie Na razie w stawie jest już trochę wody rozmrożonej, tak metr od brzegu. W teorii można byłoby się zanurzyć, ale niech trochę zejdzie tego lodu więcej. Ja tam wlezę, zobaczycie, że wlezę. Tata czeka na lato. Patrz, ale jak mnie kusi, nie? Żeby się coś stało, nie? Żeby stary wylewu dostał w tej kurwa wannie wielkiej. A może w końcu odmokniesz, Bo nie mam łazienki, więc to jest taka, Aha. insynuacja. Znowuż jak moja mama, żebym się umył. No, Wszyscy już mi to mówią. Wszyscy a uwierzą. Ty dalej nie kumasz. Nie. Oj, Przecież myłem się oj, 17 dni ciężki temu. jesteś, ciężki. Idę. Dobra. Pa, pa! Do zobaczenia za tydzień.